I gdzie teraz jesteśmy? Na Astorii. Spotykam się tutaj z kimś, kto ma dużo do powiedzenia na temat jedzenia na Astorii w Queens. Także zapraszam serdecznie na odcinek, będzie bardzo smacznie. Polka w Ameryce. Cześć kochani, witajcie serdecznie w nowym odcinku Polki w Ameryce. Nie jestem dzisiaj sama, bo jestem oto dzisiaj z tym panem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, serdecznie witam. Kim pan jest? Jestem przewodnikiem po Nowym Jorku. Tak właśnie, jak ma pan na imię? Gabriel Lemos. Będzie podany link do profilu Gabriela, także zapraszam serdecznie. Idziemy dzisiaj na... Astorię. Astoria to jest jedna z takich ciekawych dzielnic miasta, która została okrzyknięta w przeciągu ostatnich kilkunastu lat kulinarną stolicą miasta. Jeżeli jesteśmy na Astorii, to możemy spróbować kuchni z całego świata, takiej oryginalnej, z pieprzem, z solą sprowadzoną specjalnie z danego miejsca po to, żeby smakowała tak dokładnie jak w tym miejscu. Wow, ale już do takiego stopnia, że aż Do pieprz, takiego sól. stopnia, tak. Wow. Szczególnie jest kilka takich nacji, które nie wierzą produktom stąd. Wśród nich są Grecy i na przykład jagnięcinę sprowadzają tylko i wyłącznie z Grecji. Okej. Jednym z tych miejsc jest restauracja, w której teraz idziemy. Jest to knajpa, która działa od 25 lat. To jest knajpa, co jest ciekawe, tak jak Grecy jedzą późno, knajpa nie jest otwarta ani na śniadanie, ani na lunch, tylko i wyłącznie na kolację. Otwarta jest bardzo długo, ponieważ aż godziny 3 nad ranem. Niesamowite. Czyli Także- zaczęliśmy od greckich klimatów tutaj w takim razie na Astorii. Większość restauracji, które są blisko metra albo bardzo, bardzo blisko metra, zawsze będą mniej estetyczne niż te, które będą ulice, 2 ulice, 3 ulice dalej od metra. Jest ciszej, a jest inna klientela i po prostu też jest drożej. Więc przy metrze jest taniej, jedzenie może być wciąż bardzo dobre. I jest to knajpa, która nie działa bardzo długo, ale jest bardzo znana właśnie wśród klubowiczów, którzy wracają z imprez. I to jest świetny przystanek, żeby zjeść wciąż w restauracji. Idziesz teraz później do metra i wracasz po imprezie do domu? Zgadza się, Idealnie. ponieważ Astoria to też jest imprezowe centrum Queensu. Jeżeli chcesz pójść na imprezę i nie chcesz wydać dużo, to idziesz na Astorię. Super. Gdzie jesteśmy, co się dzieje? Cóż, jesteśmy przy jednym z parków na Astorii, nazywa się Astoria Park, oraz przy jednej z bardzo zacnych restauracji, które znajdują się na Astorii. Warto wiedzieć, że w Nowym Jorku to nie jest standard, że restauracja ma ogródek. Standardem pojawiły się ogródki dopiero, kiedy zapanowała pandemia. Więc ta restauracja jest wyjątkiem, ponieważ ogródek już zawsze był i dzięki temu, że restauracja jest przy parku, zawsze był fajny widok i specyficzny klimat. A przy okazji to jest grecka restauracja, która ma bardzo pyszne menu. Jeżeli lubicie ośmiornicę, taką z grilla, to jest mistrzostwo świata, nie ma lepszej miejsca. O proszę. I świetne wino, też greckie. Jedziemy teraz na Deep Mars, to jest ta oryginalna część Astorii, która była stricte grecka. Do tej pory znajdziemy tam greckie sklepy, jakieś małe knajpki, duże restauracje, szczególnie jest jedna, która jest znana w całym mieście i nawet poza. Jest taka grecka ulica generalnie, to jest wciąż enklawa jeszcze Grecji, więc to najbardziej autentyczna. I tam zobaczymy podział na Greków i na Cypryjczyków. Co jest zabawne, tutaj właśnie też to widać, kiedy są te właśnie sympatie podzielone właśnie. Mimo tego, że jedzenie jest bardzo podobne, praktycznie takie samo, ale jednak różnice tutaj takie kulturowe wychodzą nagle, które pojawiają się właśnie w Nowym Jorku. One są mniej widoczne może dla Europejczyka, ale dużo bardziej dla kogoś, kto mieszka w Stanach. Astoria to jest jedyna dzielnica właściwie w mieście, która ma najwięcej parkingów publicznych. Ludzie na Queensie jeżdżą samochodami i to jest fajna sprawa. Jeżeli jedziecie samochodem, to jedziecie zaparkować, tylko trzeba wiedzieć, gdzie jest, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Jednym z powodów jest to, że to jest bardzo dużo restauracji i pomyślane jest właśnie o gościach tych restauracji. Często przyjeżdżają z innych części miasta, czy nawet z Long Island, czy nawet z Bronxu. Bo na Astorii znajdziecie wszystko, wszystkie możliwe smaki, wszystkie możliwe kuchnie świata. Teraz skupiamy się na greckich klimatach. Tak. I Super. jedzenie to nie tylko jest takie twarde jedzenie, czyli będziemy mieli suflaki, tzatziki, Takie tego tutaj typu suflaki. klimaty.
ale też inne pyszności, w tym też słodkości. Pyrgos, nie wiem jak to się jeszcze poprawnie. To miejsce, tak? Tak, to miejsce. Z czego jest znane? Z tego, że ma Pyrgos? różnego rodzaju właśnie takie specjały greckie, słodkie, słodkości. Głównie na miodzie, z tego nas najbardziej znane. Znajdziemy baklawę, jedną z bardzo dobrych w mieście. A mają też fajną kawę, która trochę przypomina tej amerykańskiej kawy, takiej właśnie cienkiej i bez smaku, to jest fajna rzecz. W wielu greckich knajpach nie je się deseru w tej samej knajpie. Później po takim lunchu czy po kolacji się idzie wtedy na kawę czy na coś słodkiego właśnie do drugiej knajpy. Przy tej ulicy i na tym skrzyżowaniu to było takie greckie centrum, dlatego nazwano akurat ten dystrykt Akropolis. Jest na przykład knajpa, która jest po drugiej stronie też jest grecka, a już ma takie latynoskie też klimaty, więc nie jest tak do końca grecka, ale ma takie hardcore, ten core właśnie ma grecki. I Ma tam jest hardcore właśnie grecki. tak, która ma również właśnie tę muzykę akurat na żywo. Super. Uwielbiam. Natomiast najsłynniejsza knajpa znajduje się tutaj, po tej stronie. No, widać, że jest popularna, ile ludzi tutaj siedzi. Zwykle nie ma wolnego stolika. Trzeba poczekać. Tym razem na lunch są. I to miejsce też dosyć ciekawe. Mają jedne z najlepszych brunchów w mieście. Jest mało właśnie stolików, ale jeżeli się trafi, jeżeli się przyjdzie wcześniej, mają fantastyczne rzeczy. To jest połączenie takiej francuskiej, belgijskiej, z takim trochę twistem latynoskim albo hiszpańskim. Mają fajne też drinki. Ciekawe miejsce. Jak się komuś znudzi grecka, to można pójść na fantastycznego burgera. Pyszne, ale drogie. Co to znaczy drogi burger w Stanach Zjednoczonych? Normalnie za burgera płaci się około do $15, powiedzmy. Okej. Ile kosztuje ten burger? 22. 22, no to drogi. Tak. I mają też, to jest Astoria, to jest Ditmars, więc mają grecki klimat, mają też rybę, ale moim zdaniem tutaj warto przyjść właśnie na burgera. Czyli jak przychodzisz do greckiej okolicy na Astorii, to idź na burgera. Tak kończymy? Dokładnie tak. Na Astorii mieszkają nie tylko i wyłącznie Grecy, ale też inne nacje. Jest mało Włochów, ale jedna z najlepszych włoskich mieście znajduje się właśnie tutaj. Jest to restauracja, która patentowała jeden rodzaj pizzy. Nazywa się Star Pizza. Pizza w kształcie gwiazdy. To jest jedna z pizz w mieście, która jest podawana z prosciutto, z ogórkiem oraz z jeżynami. Co? Prosciutto i ogórek jarzyny? Tak. Wow. Za każdym razem jak idziesz do knajpy, to są te literki na oknie. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy miejsce jest na przykład sanitarnie dobrze utrzymane, czy jest czyszczone dobrze, tak? Zgadza się. Potem pokazuje to jest taki właśnie na sanepidżu, który daje informacje dla klienta, czy w tej knajpie zostały zachowane standardy. Co prawda czasem może być to troszeczkę właśnie zabawne, że ktoś dostaje literkę B, bo to są na przykład rura wentylacyjna jest pod złym kątem. No. Natomiast, więc utrzymałem się w tym momencie, trzeba podejść rozważnie, ale jeżeli literka C pojawi się na oknie, no to ja bym radził nie wchodzić. Nie wchodzić. Jak gdy, to trzeba uciekać. I gdzie teraz jesteśmy? Na Astorii. A tak poza tym? A to jesteśmy na 30 Avenue i tu znajdziemy mnóstwo fantastycznych knajp z całego świata i wszystkie są koło siebie. Czyli nie ma całego sąsiedztwa, że są knajpy pewnego rodzaju, ale różne są koło siebie. To jest właśnie super, że idziesz, spacerujesz i jakąkolwiek masz ochotę na jakąkolwiek kuchnię, możesz się zatrzymać i zjeść. Dokładnie tak. A knajpa podaje typowe amerykańskie jedzenie południa. Żeberka, burgery i to wszystko, co robi się generalnie właśnie wędzone, to właśnie tu możemy znaleźć. Ja miałem COVID praktycznie bezobjawowo, z tego, że przez parę dni nie czułem nic, w sensie zapachu kawy, cebuli, czosnku, niczego. To było po tym, jak wróciłem z Azji. Byłem w Azji przez 6 tygodni zimą tego roku. Tutaj Gabriel już jest odporny na koronawirusa, bo już go miał. I dlatego się niczego nie boi. Ale niczego. tak w ogóle się niczego nie boi. Nie samym jedzeniem człowiek żyje. Czasami chce pójść na drinka albo napić się kawy w fajnym otoczeniu. I ponieważ na końcu jest więcej miejsca, więc więcej knajp ma również ogródki.
na ulicy, ale to miejsce na przykład ma swój ogródek, ma swoje paty na zewnątrz. I to jest jeden z takich bardzo autentycznych miejsc sobotnich na spotkania towarzyskie właśnie na Queensie. Jedną z takich znanych knajp, które są na Queensie i właściwie na Queensie i na Long Island, to jest The Grams. Jest to knajpa, która ma jedzenie głównie amerykańskie, ale takie nowoczesne amerykańskie. Czyli rzeczy, które są bardzo zdrowe, które są często organiczne. Nowoczesna amerykańska kuchnia wcale nie oznacza, że to jest taka ciężka, trudna kuchnia z frytkami, z burgerami. Jest dużo fajnej amerykańskiej nowoczesnej kuchni zdrowego żywienia. Sugar free. Więc musimy pamiętać, że Nowy Jork to jest część Stanów Zjednoczonych, a w Stanach Zjednoczonych również jest południe, które jest szalenie różne od samego Nowego Jorku i całej północy. To jest kuchnia południa, stricte Luizjany. To są po prostu rzeczy, które jeść na południu, czyli takie głęboko smażone, juka, słodkie ziemniaki i to wszystko tylko w takim właśnie południowym stylu. To ciężko opisać, trzeba spróbować. Trzeba Także koniecznie tak spróbować. zwana kuchnia Cayenne. Jesteśmy teraz przy takiej znanej knajpie, nazywa się Avenue Cafe. W tej okolicy mamy sporo ludzi z Bałkanu oraz z krajów byłej Jugosławii, czyli znajdziemy właśnie przysmaki z tego regionu. I główny pomysł na to miejsce to była nowoczesna kuchnia z Bałkanu, podana właśnie po amerykańsku. Porcja amerykańska razy dwa. O, wow! Naprawdę? No, bardzo głodny. Znaleźliśmy miejsce, gdzie siadamy. Co to jest? To jest restauracja japońska. Z ogródkiem. Sushi stało się jednym z takich właśnie znamion amerykańskiej kuchni, nowojorskiej kuchni. I praktycznie na każdej ulicy jest knajpa z japońskim jedzeniem. To jest jedna z wielu. Jedzenie nie onieśmiela, nie powoduje to, że mamy motelki w brzuchu, ani nie nadaje się na randkę, ale jest naprawdę smaczne, a naprawdę można to dobrze zjeść. Super, nie mogę się doczekać. Zatem siadamy sobie w japońskiej Jak knajpie. wygląda jedzenie przeciętna knajpa sushi w Nowym Jorku? Super. Na story. Zmieniliśmy jednak miejscówkę, bo jak się okazało, w tamtej knajpie nie było sushi. A Było mieliśmy japońskie. ochotę na sushi, była japońska knajpa bez sushi. Także w tym momencie przyszliśmy sobie na ogródek knajpy, która nazywa się Pink Nori i będziemy tutaj jeść sushi. Dlaczego to jest tak właśnie, że przechodzisz sobie Astorią i widzisz knajpę japońską, obok niej brazylijską, obok niej amerykańską? Jak to działa? Dlaczego? Dlatego, że Queens nazywany jest tak zwaną dzielnicą, to jest tak zwana, to jest World Borough, czyli to jest miejsce, w którym możemy mieć po sąsiedzku Brazylijczyka, obok jest Włoch, kolejne miejsce to jest na przykład osoba z Kosowa albo z Macedonii, a po drugiej stronie jest ktoś z Rumunii. I to nie jest tak, że są takie miasteczka, w którym jest tylko i wyłącznie jedna społeczność, to jest wszystko wymieszane. Tutaj jest kupa zależności pomiędzy grupami społecznymi, które nie występuje na przykład w Manhattanie, ponieważ Manhattanem rządzą Amerykanie i to jest kwestia zależności finansowych. Tu jest ta kwestia zależności sąsiedzkiej, czyli ty pójdziesz do mojej restauracji, to ja kupię w twoim sklepie. Na Manhattanie możesz funkcjonować jako ty i tylko ty i polegać tylko na sobie, co może być odrobinę trudne. A z tego względu najmniej ludzi mieszka na Manhattanie, a na Queensie mieszka ludzi najwięcej. Ludzie mają takie poczucie troszeczkę, że są na prowincji. Manhattan jest blisko, jest 15 minut stąd, ale jednocześnie nie jest tutaj. I Queens jest też takim miejscem, który ma swoje Manhattan. Queens ma swoją Long Island City, ze swoim właśnie waterfront, ze swoimi takimi wieżowcami. Ma swoją dzielnicę ogrodową, to jest Forest Hills Garden, gdzie możemy przejechać i zobaczyć te piękne domy w wielkim ogrodzie, każdy po 100 milionów. Czy na przykład też na Astorii zjeść coś pysznego. Tak jak teraz. Tak jak teraz jesteśmy. Posiadanie samochodu jest rzeczą w miarę normalną. Nie tak jak na Manhattanie. Everything done, right? Everything is done. It was great. Thank you. Thank you. Dzisiaj pojedziemy jeszcze, podejdziemy właściwie jeszcze jedno miejsce. Jest to koreańskie miejsce, w którym
robił naleśniki i zabijał te naleśniki różne pyszności. Z truskawkami, którą śmietaną i do tego na przykład jest na przykład sernik w środku. Albo można na przykład zjeść takiego rożka, tego naleśnika wegańskiego. Powiedz mi, ile już czasu siedzisz w Stanach Zjednoczonych? 20 lat. 20 lat! Wow! Czujesz się już Amerykaninem? Jestem Amerykaninem. Jakie miejsca, po jakich miejscach oprowadzasz w Stanach? Gdzie cię A można... głównie Nowy Jork, ale również jedno z moich najbardziej ulubionych miejsc Stanów Zjednoczonych to jest Filadelfia. Także Washington, który jest takim małym drugim miastem, które znam chyba lepiej nawet niż Nowy Jork. A przy okazji Boston i oczywiście Kalifornia. A powiedz mi, dlaczego uważasz, że Nowy Jork może zawieść, że jest zbyt autentyczny? Bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Ponieważ są tutaj ludzie, którzy muszą przetrwać. Tutaj jest dużo takiej właśnie... Hustlers! To, o czym cały czas powtarzam, że hustle. Cały czas w Tak, Nowym Jorku tak, jest hustle. tutaj trzeba w tym momencie, nawet jeżeli masz dużo pieniędzy, to musisz wciąż pracować jeszcze więcej, żeby utrzymać to, co masz, ponieważ to, co masz, jest tak tymczasowe. Tak, właśnie. Wow. Fajnie, dobrze powiedziane. Podoba mi się. Lecimy dalej w takim razie. Stoimy pod meksykańską knajpą Esquina Tequila, która jest bardzo znana i otwiera się tylko na wieczory. Dlaczego jest ciekawa? Ponieważ zaraz obok znajduje się jeden z najsłynniejszych klubów, ale ponieważ w Nowym Jorku może nie wiecie, ale nie ma wielu klubów tańczenia. Więcej jest barów, natomiast nie ma dużo klubów. A na Queensie jest trochę więcej klubów niż barów. I zwykle jest tak, że to jest takie miejsce, gdzie ludzie przychodzą na kolację, wystrojeni na maksa, czyli krótkie sukienki, panowie w tym momencie, prawda, z żelikiem i fajnie wyglądając, tacy pupu. Tutaj przychodzi się w tym momencie, jest wtedy zawsze piątek Latina Night, kiedy w tym momencie jest tutaj samba i takie inne fajne rzeczy się dzieją zaraz z drugiej strony, ale wcześniej trzeba coś zjeść. Tak, I idealnie. wypić tequilę. Idealnie. Także to jest to miejsce, jeżeli ktoś szuka rozrywki w Nowym Jorku, coś takiego nietypowego, coś takiego oryginalnego stąd, to właśnie to jest miejsce, które warto odwiedzić. To co, żegnamy się w takim razie? Żegnamy się chyba. Mam nadzieję, że zrobiliśmy Wam trochę smaka. Dajcie znać w komentarzach, jakie jedzenie najbardziej lubicie, co Was tutaj podekscytowało. Jakie jest Twoje ulubione kafelkowe kuchnia? Jest tutaj na story? Tak, to jest ta Star Pizza, o której mówiłem wcześniej przez Star sekundę. Pizza. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi smakują klimaty tej kuchni południowej, czyli z Luizjany. Niezdrowe, ale naprawdę pyszne. Lubimy to, co niezdrowe w Stanach Zjednoczonych, jakoś tak wyszło. Dziękujemy bardzo za spędzenie z nami czasu. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Na Ameryce. razie.